Moi drodzy, jak widzicie Państwo, część dotycząca przemówień oficjalnych, wypowiedzi powoli się skończyła. Natomiast chcielibyśmy, i to wydaje mi się, przynajmniej z serca mówię, jest najważniejszą częścią dzisiejszego spotkania, mieć okazję, wiadomo, że nie w za długi sposób, bo nigdy tego się nie da skrócić, zawęzić, ale pod przewodnictwem pana Edwarda Olszówki chcielibyśmy usłyszeć chociaż kilka krótkich głosów was, Sybiraków. Jeśli byście byli tacy dobrzy dla naszej duszy, dla naszego jestestwa, gdybyście przypomnieli nam parę chociaż chwil z waszej drogi przez katorgę, będziemy wam wdzięczni. A do nie-Sybiraków, którzy są tutaj obecni, w imieniu naszego klubu mam do was bardzo, bardzo gorącą prośbę. Następnym razem ta sala powinna być pełna nastolatków i dzieci, a one powinny się od nas uczyć tego, co nie zawsze jest łatwe do przekazania, ale w międzyczasie wykorzystajmy tę chwilę, jeśli pan Edward, jeśli mogę pana prosić, przynajmniej nasze pokolenie niech przypomni sobie, niech pamięta i niech stara się przekazać tę historię dalej. Chcę wszystkich bardzo serdecznie przywitać, szczególnie Sybiraków, oraz tak samo witam ambasadora, Jego Ekscelencję, cały korpus dyplomatyczny, duchowieństwo z polskiej parafii oraz prezesa, nie ma go tu u nas wśród nas, SPK. Jest wiceprezes. Właśnie chciałem tu tak wrócić się do was wszystkich, bo właśnie znam wszystkich losy, znam wszystkich tu obecnych. Część jest, część ich nie ma, bo właśnie spotykamy się dzisiaj jako to Dzień Sybiraka. Mówią to Dzień Sybiraka, wygnańców. Ja nazywam, że to są ludzie, którzy mówią żywą historię. Znam ich osobiście, po kolei, rozmawiamy dość często przez telefon, spotykamy się. Nawet Józek Semrał powiedział wszystko o swojej mamie, ale co z pamięci mojej, to ona powiedziała, że jej mąż zginął, nie wiadomo czy w Katyniu, czy w Charkowie. Całą historię o Piotrusiu też powiedziała i jeszcze takie pewne sprawy, których ja nie mogę tu przekazać. Co najważniejsze, to jest w końcu, że możemy być razem, tu wspólnie radować się, smucić się i wspominać nasze dobre czasy. Mam tu specjalnego gościa. I have, the so privileged and honor to introduce you to Jonathan Duran, one of the guys who making the beautiful movie Memory is Our Homeland. Jonathan przyjechał swoją mamą właśnie na uświetlić nasze spotkanie. Bardzo piękny film nakręcił. Właśnie to świadczy o tym właśnie w ogóle jego pamięć, żeby przekazać naszym innym pokoleniom. Jeżeli ktoś zna Sybiraków, pracuje z nimi, to wiecie, idzie trochę dalej. I tym sposobem tak samo Jonathan, gdy się dowiedział, co się dzieje na Ukrainie, pierwszy pojechał w marcu, w kwietniu być na Ukrainie, spotkać ludzi i spotkać tych dzieci, których właśnie los czekał tak samo jak tu naszych Sybiraków. Oczywiście ja też byłem i wiecie, mam też inny głos, taki trochę zmieniony, bo jeszcze wychodzi mi właśnie stresy z Ukrainy. Przyjechałem właśnie we wrześniu, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Spotkaliśmy się tutaj w 2018 roku po raz pierwszy. Cały czas moim zadaniem jest edukować ludzi w polskim społeczeństwie, w angielskim o historii ludzi, którzy naprawdę przyszli tu budować Kanadę, którzy przeszli właśnie z nieludzkiej ziemi i to się powoli udaje. Od 18 roku właśnie mieliśmy takie smutne i wesołe chwile. Jeden smutny film, że musieliśmy pożegnać
5 osób. I to było tak państwo front. To było takich 3 muszkieterów. Józek, Andrzej i Tadek. I ja powiem, że taka niesamowita historia, bo Andrzej to najstarszy, taki był senior rodu, wszystko, i on walczył na Monte Cassino. I kiedy przyjechał do Kanady, to mu się było w 1954 roku jako żołnierz, i wtedy oni mieszkali w Cumberland. I jego syn Janek, jest tutaj Janek, czy nie ma go? Jest Janek. I Janek tę całą historię kultywuje. A co najważniejsze, tato przyjechał w mundurze, mundur przyniósł z sobą. I mówi tak, pytam się Janka, to co z tym mundurem będzie? A on mówi, tato powiesił, niech tak wisi. I do dziś dnia, jeżeli państwo pojedziecie do Cumberland, tam na farmę Franców, to właśnie jego wisi. To byli niesamowici ludzie. Oni się włączyli w SPK, bardzo mocno działali. Józek, Andrzej, Tadeusz nawet tu zakładał właśnie ten SPK, taki kont, bank przy SPK. Bardzo się udzielali i naprawdę dowiedziałem się historii o tym Andrzeju, od takiej Loni Chorzępa. Ona była pielęgniarką, była tam sanitariuszką. I opowiadała, jak Andrzej w nocy zawsze jeździł wielkim trakiem i woził amunicję na Monte Cassino. I właśnie tym sposobem poznałem ich. Drugim takim było tak samo dla nas szokiem podejście Andrzeja Galickiego. Wiecie, że on powiedział pierwszy: Polskę się kocha, a nie walczy się z Polską. To był człowiek oddany naprawdę Polonii i całym społeczeństwu tutaj. Następna odeszła parę tygodni temu Olesia Gejmo. Olesia Gejmo to było 5 córek Dudukowych. Kto był w Palestynie, w Nazarecie z nimi, pani Znamiorowska musi była tam z nimi, to właśnie pamięta. To były niesamowite kobiety. To była właśnie pani Lutowa, pani Dąbrowolska i pani Irena Winogron. To było takie 5 sióstr. Bo mówię, co cechuje wszystkich Sybiraków, to jest to ich dobroć, prostota, oddanie, że to, co oni mówią, dla nich to był Bóg, honor, ojczyzna. I w ogóle, gdy się z nimi rozmawia, spotyka, to ja mówię, to jest prawdziwa, żywa historia. Codziennie się można od nich uczyć zawsze coś nowego, coś wspaniałego. Choć już tyle ich znam, ale zawsze coś nowego, czy przez telefon, czy się to dowiemy się coś nowego. To były nasze smutne i były tak samo radosne historie. Pierwszą taką radosną było, że od tylu lat walki wspominam, że właśnie w 2021 roku właśnie w parlamencie w Kanadzie było ogłoszone właśnie 81. deportacja Polaków na Syberię. I tu właśnie chciałem podziękować pani Wardzie, ona tu dzisiaj nie ma jej, ona się do tego przyczyniła. I powiem wam, to była niesamowita reakcja ludzi anglojęzycznych. Gdy się o tym dowiedzieli, dzwonili, mieliśmy właśnie kontakty nawet z Australii, z Nowej Zelandii, z Londynu, z Ameryki. Wszyscy właśnie chcieli się dowiedzieć, jak do tego doszło, że w Kanadzie w parlamencie zostało to ogłoszone. Drugim takim właśnie było naszym drugim marzeniem, tak samo z tymi medalami. No wiecie, kilkanaście lat pukałem zawsze o uhonorowanie tych naszych bohaterów, gdzie niektórzy już właśnie zrobili, no z tego nic nie będzie. Ale doszło i tu bardzo chciałem podziękować gorąco właśnie klubowi, a specjalnie pani Danusi Tardif. Gdzie ona tu dzisiaj jest? Pani Danusia nie oddała tylko swoje serce, swoją miłość, ale swój czas poświęciła, że do tego doszło. Bardzo serdecznie dziękujemy. W naszej tutaj właśnie społeczności, tych właśnie Sybiraków, to są ludzie, którzy, jest 3 osoby, jak pani Alicja Dąbrowska, Irena Tomaszewski i później jest tam, to są właśnie, oni byli urodzeni na Syberii. I pani Gajdecka. I powiem wam szczerze, rozmawiałem z jedną mamą, która właśnie mi opowiadała, jaki to był trud wychowania dziecka, które się urodziło na Syberii.
Nie tylko, że to nie, jak ona mówiła, miałam tylko 2 szmaty, ale mówiła, że musiałam pójść do pracy, żeby do drzewa pracować, żeby to dziecko wychować. I ci, co są właśnie, przeżyli te dzieci, to są właśnie jakoś, można powiedzieć, cudem, że oni to przeszli, ale mi się wydaje, że to pamiętają, bo jak z nimi rozmawiam, czy coś, to czują to, co dla nich rodzice zrobili. I jest tu wśród nas tak samo pani Irena Tomaszewski. Pani Irenko, niech pani wstanie, zobaczymy. Pamiętam, pani Irena Tomaszewski właśnie urodziła się 3 miesiące po wywózce na Syberię. To były ich 3 siostry, Wanda, Halina i Irena. Halina też tu jest, Wandy nie ma. Pani Tomaszewska, wam powiem, że to jest normalnie człowiek, który jest bardzo oddany. Dała publikację kilku książek, dużo pisze, ale wyobraźcie sobie teraz, gdy była inwazja na Ukrainę. Pani Tomaszewska choć chodzić nie może, ale z chorągiewką zawsze tam idzie przez rosyjską ambasadę na protest. I dzięki właśnie wspomnienia tego Sybiracy zażyczyli sobie, że dzisiaj będzie tak samo zbiórka na dzieci, które są właśnie z Syberii, które są z Ukrainy, które właśnie przechodzą ten los ciężki, co one przeszły. Jest tak samo pierwszy raz u nas wielki człowiek, mogę powiedzieć, pan Józef Skarżyński. Józef. Jest. Jest niesamowita historia o Józku. Kiedy byłem w Toroncie, tam spotkałem księdza Plutę, on był kapelanem właśnie w obozie w Indiach. I tam była jego mama. I właśnie opowiadały, właśnie zawsze mówił ksiądz Pluta, że miałem takiego jednego, mówił, musiałem zawsze uszy nakręcać, bo tak rozrabiał. A mówi, takie nieduże, ale uszy mu nakręcałem. I mówi takiego Józef Skarżyński. I wyobraźcie sobie, kiedy przyjechałem do Ottawy w 1989 roku, pewnego dnia jego żona przychodzi do sklepu i mówi do mnie, mówi tak, mówi, jestem pani Skarżyńska. A ja mówię, no to jest niemożliwe. I powiedziała mi całą historię i w końcu przyszedł Józef i ja mówię tak, to ty jesteś Skarżyński? Tak. To tobie ten ksiądz muchę nakręcam? No, mówi tak. Józef Skarżyński tak samo jest niesamowita postać. On napisał książkę dla swojej rodziny Mark Coat, płaszcz Marka. I wiecie, tam niesamowicie czytałem tę książkę, dał tym swojej rodziny. Kiedy jego wnuk przeczytał tę książkę, tak się zachwycił i powiedział do dziadka, dziadek, ja jadę do Polski. Ja chcę poznać ducha Polaków. I właśnie pojechał, tam przybywał 5 lat, wrócił i teraz właśnie mówi, że lepiej mówi po polsku jak jego dziadek. Józef tak samo jest wielkim takim sukcesem. Wiecie, przyjechał tutaj z walizką, z żoną, z dziećmi, ale odniósł tu w Kanadzie był wielkim takim pracodawcą w Kanadzie. Do niego pracowało około 600 osób. Naprawdę dużo się poświęcił w tym. Następnym takim, tu chciałem przedstawić, to jest właśnie pani Markomaska. Pani Markomaski nie ma tu dzisiaj. Nie ma. Właśnie, bo miała być, ale się tak stało, że nie miała się. To pani Markomaska wyjechała do Rosji, jak miała tylko 14 miesięcy. I ona mówi, że dla niej to była Afryka, była takim normalnym państwem, stolicą, bo ona pamięta tylko Afrykę. Syberii w ogóle nie pamięta. Później tak samo między nami jest znamiorowska Maryla. No niech pani Stanisz pokaże, jak wygląda. Pani Znamiorowska właśnie, to jej rodzina pochodzi z Poznania, przeprowadzili się do Lwowa i właśnie stamtąd musieli, właśnie wyjechali na Syberię. To było Archangelska Oblast, no i później był Iran i później przyjechała do Palestyny i tam właśnie była w Palestynie, w Nazarecie, przebywała. Teraz pani Weronika z Polesia jest tak samo. Pani Rami to też właśnie przeszła właśnie Kazachstan, wszystko urodzona była właśnie tego i przeszła, później była w Afryce. Maria Gajdecki-Pióro, urodzona właśnie w Afryce,
Gdzie to pani Marysia? Jest. Urodzona właśnie na Syberii. I wyobraźcie sobie, że poznać, gdy tylko tu przyjechali do Kanady, można było właśnie o nich wyczytać, jak pani Gajdecka, ona się ofiarowała, pomoc ludziom, w kościele, pomagała zawsze, że oni czują taką chęć jedności. Teraz Renia Forrester, jest Renia. Renia też jest między nami, ona właśnie to jest wołynianka, z Wołynia. Ma też ciekawą historię. Następna to jest Alicja Dąbrowska-Basakri. Alicja, bo wiecie, to zawsze Alicja, jak do mnie dzwoni, to mówi, że dom bez kota to głupota. Dostała kotka na święta i właśnie ma taką radość. Pani Alicja mówi ma niesamowitą historię. Gdy się rozmawia, jak ona opowiada spotkanie z Gandhi, spotkanie z Maharadżim. Gdy miała właśnie 4 latka, była na spotkaniu z Maharadżim i otrzymała strój krakowski. Ma go do dzisiaj. I ten strój krakowski to nie ma tylko wzoru krakowskiego, tylko ma wzory hinduskie, bo nie wiedział, jak wygląda. I często wspomina o tej herbatce, właśnie o tym stroju i właśnie pytał, czym trzyma. Andrzej Dąbrowski, to jest tato. Tato właśnie pani doktorskiej Alicji. Na pewnoście wszyscy słyszeli, oglądali czy słyszeli o tym filmie Wojtek na wojnie. Wojtek. To właśnie tato Alicji właśnie się opiekował, ona ma zdjęcia z tego otrzymała i właśnie ma wielka radość dla niej, że to jednak tato był tym właśnie, wyszkolił tego wojska żołnierza. Teraz Joanna Ernand, jej tu nie ma dzisiaj, ale wiecie co, ja zawsze angażuję Polaków i tych Sybiraków, żeby pisali swoje wspomnienia. I właśnie w tamtym roku, tak samo jak uczyniłem medale, Joanna Ernand wydała książkę. Wiecie, to jest książka niesamowita, bo to taka pierwsza książka, która pisze wszystkie szczegóły. Joanna przeszła specjalny szlak. Ona nie była nigdzie, była na Syberii, ale nie była ani w Afryce, ani w Indiach. Ona była w domu dziecka w Kazachstanie. Do Polski wróciła w 1947 roku dopiero. I w Polsce była do 1958 roku, później chciała do Kanady. I w tej książce opisane jest naprawdę bardzo szczegóły. Jak było właśnie w domu dziecka, co jedli, jak ubrani byli, co z nimi chcieli właśnie wprowadzić ich kulturę rosyjską. I to jest taka bardzo ciekawa. Ta książka jest tak samo w bibliotece tutaj. Jeżeli ktoś będzie chciał pożyczyć, są piękne zdjęcia, pisana właśnie ręcznie, tak jak ona to zażyczyła. I to myślę, że jak Alicja Dąbrowska swoją książkę skończy, to też będziemy tak zainteresowani czytać, bo ona też pisze swoje wspomnienia. Ona będzie mówiła. Teraz Mieczysław Król nie ma wyszut, tak nie mógł przyjechać. Później jest Rafał Przednowek. Proszę bardzo, Rafał Przednowek, to wiecie, to jest Lwowiak. Rafał poprosił mnie, że jak będę właśnie na Ukrainie, żeby zobaczyć jego dom. Byłem w Lwowie, ale to było niemożliwe. Wiecie, tam jest wojna. To wszystko, co widziałem, to trudno, ale myślę, że kiedyś pojedziemy i zrobię zdjęcia tego domu i przywiozę. To samo, co Janek Front powiada zawsze, że chce pojechać na gospodarstwo swojego ojca. Chciałem tam pojechać w tym roku, ale to naprawdę jest niemożliwe. Myślę, że kiedyś, Janek, tam pojedziemy. Kogo tu jeszcze? A Helena Tkaczewski. Gdzie tu jest Helenka? Helena Tkaczewski, to wiem, powiem, ale ona była w Indiach. Ona była w Indiach, w obozie. Gdy opowiedziała historię swoim dzieciom, swoim córkom, to córka normalnie, gdy skończyła tam kolej, mówi: mamo, i jadę do Kazachstanu zobaczyć, jak tam się żyło. I przyjechała i mówi tak: mamo, teraz ja cię rozumiem, co ty przeszłaś. I wiecie, Sybiracy to mają niesamowitą historię. Jak opowiadają to wszystko, to jest coś niesamowitego. Ja to zawsze nazywam to, że są żywą historią i bardzo ich proszę, żeby to właśnie jakoś udokumentować i tak, żeby to inne pokolenia mogły o tym słyszeć. Teraz bym bardzo poprosił właśnie o parę słów Jonathana, może tu przyjdzie, coś powie o swoim filmie, o swoich przeżyciach. Ona powie, opowie. Jonathan.
Thank you. Dziękuję. Edward had said that I might make a few comments. Nothing was prepared, so you'll forgive me if I am searching for words for a moment. I studied at McGill in the late 1990s, and when I would speak to my professors about, the story of my family who had gone through Siberia and ended up through Iran in Africa, they would just sort of shake their heads and say, no, that doesn't seem right. We've never heard of that. And I ended up, over the course of the next years, when I became a little bit older, starting to do the research into it, filming my babcia and filming the other survivors, and turning that into a film. So that's sort of where I'm coming from. But I ended up showing the film internationally, and then this past year with the outbreak of the war, I traveled to Ukraine in March to try to volunteer, and spent over 2 months going through Poland and Ukraine, right to the border in Kharkiv, right on the border with Russia, where you could hear the artillery attacks in the background. And there's a site in Kharkiv, one of the Katyn massacre sites, a cemetery of mass graves, with a monument set up next to it. And this is one of the sites of the Katyn massacres. And this site had actually been hit by artillery, according to my Ukrainian friends there, had been hit from Russian artillery. So to be there as a Canadian, also as a Pole, knowing my history and seeing that, it's just a lesson in how we have to remember and speak up about these moments of history, these lessons of history. I carried this with me when I went to Ukraine, my babcia's Siberian cross, because it is important to me. Really, the older I've become as an adult and the more I understood about her history, and I've met hundreds of survivors over the last years, the more I understood how that history defined me as a Canadian and also as a Pole. The one last thing that I'll say, when the war began, I don't speak Polish, przepraszam. The plan was to go before COVID to Poland and spend some time learning. But there are a few phrases that I do know and that are important to me. And one of them is naszą I waszą wolność. And I am, especially after spending time in Ukraine, profoundly grateful for the fact that I live in a country as peaceful as Canada. But I'm also very aware of the responsibility that we have, not just as Canadians, but those of us with connections to Poland, to stand up for those who are fighting for freedom, because many of us have those memories in us of what tyranny looks like and what the value of freedom really is. So thank you very much for inviting me to say a few words. It really is a pleasure. Thank you. Jeśli Państwo pozwolicie, jak wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę, mistrz ceremonii zawsze ma ten dylemat, żeby spotkanie nie trwało za długo, żeby się nie przeciągało. Więc jeśli będziecie tacy kochani, poproszę Pana Edwarda Olszówkę o wybranie jednej jeszcze osoby z tych, które się przygotowały, żeby nam opowiedziała krótką historię. Niech Pan wybaczy z serca. Nie będziemy w stanie wysłuchać wszystkich opowieści, bo jeszcze część artystyczna nas czeka. Bardzo bym prosił z serca, jeśli by Pan wytypował jedną osobę, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Proszę, zapraszam. Pozdrawiam Pana Ambasadora i wszystkich szanownych gości. Mr. Ambassador, honorable guests. A year ago, I was given this medal, the survivors of Siberia, and at that time I spoke of the need
to let the outside world know what really happened to Poland during World War II. Russia has always been a master of propaganda and false information. They are so good at it that few people today know of the genocide planned by Stalin. World War II officially ended in 1945, but for Poland it was not over. When the Iron Curtain went down, Poland and many East Europeans were trapped and continued to suffer of abuse by Russia. This continued until the USSR finally collapsed. I firmly believe that we, the survivors, must find a way to get our stories out. Today we're celebrating the Siberian survivors. I would like to share a bit about my family's exile to Siberia, how it happened, how people managed to survive against all odds. April 14th, 1940, 3:30 a.m. My grandfather's house was full because the parish priest came and warned them all that arrests were coming. Now, my grandfather had been arrested in January, and since the house had been raided, people thought it would be safe because grandfather was not there, and the Russians surely would not come to the same house twice. So family, friends, neighbors all gathered, trusting the priest. The gamble did not work. The dreaded knock came to the door. My father, Andrzej Dąbrowski, heard the noise from his room on the second floor. He looked out the window. He saw men in uniform pointing guns at the family home. Panic. What was he to do? He dashed to the attic, waiting and shivering in the dark. Then he heard someone coming up the stairs. He quickly climbed out the small window and holding on to the drain pipe, he shimmied down, praying it would hold him as he made his bid for an escape. His bare feet barely touched the cold and wet ground when a gun was shoved into his ribcage. He was marched right back into the house. The others, and there were many, were all told to pack, for they were not to be coming back. My father, because he had tried to escape, was not given that courtesy. He was taken to Siberia in bare feet. April 14th was his 25th birthday. That same night, a similar drama was taking place at Zaręby-Święte. My maternal grandmother, Veronika Saniewska, was at home with her children. They were not expecting any problems. No one had warned them, but the dogs were barking. Veronika saw soldiers arriving in the courtyard. She was afraid. There was a loud shouting and banging on the door. She opened the door, and the Soviets barged in. "Are you Mrs. Saniewska?" they demanded. "Yes," she barely whispered. "You have 4 daughters?" Again, she said, "Yes." But I must tell you that she was not the Mrs. Saniewska they were looking for. Her stepson, Wacław Saniewski, was the mayor of Czyżew in a small town nearby. He had served in the army in the early 1930s and also in the local police service after that. He was a very outspoken critic of what was happening in Germany. He had left home for his office 2 days earlier and has never been seen again. It was his family that they were looking for. Russian tradition has always extolled killing the entire family, not just the one they were looking for. That way, there's no one left to complain or to tell the story. Veronika was not totally unprepared. There had been raids on February 10th, and many people were taken away. Since that time, 2 months earlier, Veronika had been drying bread.
and stashing it into a clean pillowcase. Her girls were dragged out. They were told to get dressed and take whatever they could carry. Veronica grabbed her pillowcase full of dry bread, added some cheese and a piece of smoked ham. My mother, Marisha, was the eldest of her daughters. She was barely 20 years old. They all dressed warmly and took bedding and clothing as much as they could carry. They were all very frightened. My mother kept a diary. The trip took almost 6 weeks. They were packed into a cattle car. There was no room to stretch or to lie down. A small hole in one corner served as a toilet. The smell of unwashed bodies was stifling. They could hardly breathe. They were told that the train would stop once a day, and everyone could do their business, and that a hot meal would also be served. This did not happen as promised. People found it very difficult to move their bowels on command at gunpoint. The girls knew they were being watched, and they were very embarrassed. As far as the hot meal, they were given a bowl of soup and a piece of bread. The soup was seldom hot, but it often stank. Spoilage was inevitable, with so many unforeseen delays. Fish heads, potato peels, and cabbage were often found in the weak broth. It was strongly suspected that it was made of garbage, but they were hungry and encouraged each other that tomorrow it would surely be better. My parents, Marisha and Andre, had never met before, but they were on the same cattle car. She remembered him as being very handsome. She tried hard to catch his attention. Evidently, she was successful. The train finally stopped at a wooden deck. There was a small building, not much bigger than an outhouse. Nothing more. It was early spring. There was nothing as far as the eye could see, just barren fields and a very flat landscape. They disembarked. The first thing the Russians did was separate them into 2 lines. All unmarried men were lined up and told they were going deeper into Siberia for labor. Mother assessed the situation very quickly. She saw my father standing in that line. She ran to him, slipped her arm through his. And remember, she had never known the man. She slipped her arm through his and proclaimed very loudly for the guards to hear, "My dearest husband, there you are. I was so worried when we were separated. I thought I had lost you." Sob, sob, sob. Before he could answer, a guard jabbed him in the back and told him to get into the other line. He was always grateful to her for not being separated from his own family. The soldiers then marched them to their destination. In her diary, Mother described them as acting like dogs herding sheep. It was cold, and they were all thirsty. There was no food, no water. They finally reached their destination, and a man in a uniform told them that he was the camp commandant, and that they were now in Donetsk. He told them they were in Russian paradise. They would learn the value of hard work. They were told to rest, because tomorrow there would be plenty of work for them to do. And those who put in a full day's work could look forward to a very good meal at the end of the day. This was officially called a Soviet relocation and re-education experiment. One more piece of information was given them. They could not leave the camp without permission, for any reason. And with that, the commandant retreated and left them alone. Grandmother Veronica and her daughters stood there, bewildered. Each one was trying not to let the others see that she was crying. They were all tired from their long march. Veronica took out what was left of the dry crusts from her pillowcase and gave them their dinner.
My father, in the meantime, had returned to his own family and friends. Aunt Kazimiera had some chocolate. She divided it among them, apologizing that was all she had. At that point, people appeared out of the ground from underground houses and welcomed them. These people were there since 1933 and 1936. They were Germans, Ukrainians, Belarus, and Polish people among them. They were hungry for news. They had lived from 33 to 1940 with no radio, no newspaper, no telephones. There was no electricity and no running water. 7 years. What they wanted now was to know what was happening in the world. Was Hitler still in power? It was getting late, and soon it would be dark. A woman, Milarova, as mother called her, took Veronica and her children into her home. They went down a few steps into an excavation. From what I understand of mother's story, it was a lot like the sod houses built in the Canadian prairies by the first Ukrainian immigrants. They had a partial corrugated tin roof laid at an angle on top. It was deliberately higher on one end so as to allow the snow to melt and to slide off. Inside, the space was divided into two parts. One side consisted of a huge pile of straw. The family slept here all together. Body heat kept them warm. The other half had what she called her kitchen. There was a stove to cook on. It was handmade of clay in a style seen in many parts of rural Poland. There was a bin with bundles of straw that was used for burning. There was no wood because there were no trees in the area. In the winter, any chickens or animals that the family was lucky enough to acquire were brought inside. Winters were far too harsh to leave them out. Milarova thought she was a widow. Her husband was taken away years ago, and she never saw or heard from him again. There were several children with her. 2 of them were hers. The others were orphans that she took in and tried to keep body and soul together. My father never talked about his living arrangements. At this point, they thought they were all going to die. He and mother got better acquainted, and on June 2nd, 1940, they were married by the old parish priest, who had been arrested and taken away with the rest of them on that fateful night of April 14th. It was a multiple couple affair. Father Ostrovsky was afraid of angering the Soviet masters. He married 3 couples at one time, taking great care that it would attract a minimum of attention. Mother's youngest sister described the wedding feast. Pani Milarova had managed to organize a potluck meal for all 3 brides and grooms. People brought whatever they could. Even some Kazakhs showed up, bringing milk and a little butter. Mother thought they looked very weird. She was clearly afraid and did not want them there. But Mrs. Milarova, her landlady, told her to behave herself. These Kazakhs were good and generous people who were more frightened of the Russians than she was of them. Moreover, she pointed out wisely, they really needed to make friends. Life was extremely difficult. Every morning they got up at the crack of dawn. Then they got a portion of their daily bread. Water was available, but they had to ask for it politely. My father later learned that they were preparing to build a railway. The bed for the tracks had to be raised. The ditches were dug on either side. The holes that they dug eventually joined to create a ditch. Hot soup and bread were offered at the end of the day, but only to those who were able to work. My mother dug ditches every day of her pregnancy. My grandmother
Veronica, was also digging every day. I was born on May 23rd, 1941.